Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się całką oznaczoną. Całki oznaczone służą do liczenia pola. No ale my też z matematyki pamiętamy, jak się liczy pole. Na przykład pole kwadratu jesteśmy w stanie sobie obliczyć ze wzoru a razy a, gdzie a to są boki kwadratu. A razy a możemy zapisać jako a kwadrat. Mamy pole kwadratu, prawda? Gdy mamy jakiś trójkąt, który ma podstawę, powiedzmy b, i opada na tę podstawę wysokość o kącie prostym, którą nazwiemy h, to wzór na pole takiego trójkąta to jest b razy h przez 2. Jeżeli mamy prostokąt o bokach a oraz b, możemy sobie zapisać, że pole to jest a razy b, jako iloczyn tych dwóch literek. No ale co jeżeli byśmy mieli pole, które jest złożone jakby z krzywej, a raczej jakiejś przestrzeni pod krzywą? No już jest problem, bo to wygląda może troszkę jak trapez, jakbyśmy go przełożyli w ten sposób. Tak, może troszkę jak trapez. Nadal mimo wszystko nie możemy zastosować ani wzoru na prostokąt, ani na trójkąt, ani na trapez i w sumie nie mamy żadnych wzorów na to, żeby policzyć pole pod krzywą, gdyż tutaj w tym zadaniu mamy do czynienia właśnie z liczeniem takiego pola. Czyli żaden z tych wzorów nam się niestety nie przyda i musimy to liczyć całką. Jak zatem do tego podejść? Zanim zaczniemy, obliczymy sobie po prostu zwykłą całkę z tego wyrażenia. Liczy się to w ten sposób, że całkuje się każdą z tych liczb osobno, czyli całka z tego to jest 1/3 x do trzeciej. W innym filmiku wyjaśnię dokładnie, jak sobie całkować, ale zasada jest taka, że jak tu mamy jakąś potęgę, to zwiększamy ją o 1, a z przodu wrzucamy ułamek, który by nam ta zwiększona potęga zrobiła. Czyli na przykład jak mamy tutaj trójeczkę, to wrzucamy 1/3. Jakbyśmy mieli tu czwórkę, to wrzucilibyśmy 1/4. I tak dalej. Zatem to sobie zmażemy, na ten moment tego nie potrzebujemy. No i całkujemy osobno też tę liczbę. Pokażę, jak to robić troszkę dłuższym sposobem, czyli 4 razy 1/2 razy x kwadrat. X jest tutaj w potędze pierwszej. Jak wspomniałem, wystarczy dodać jedyneczkę, czyli mamy dwójkę, drugą potęgę i nie zapominamy o tej jednej drugiej. Liczbę 4 musimy przepisać, z nią niestety, na szczęście, nie musimy nic robić. Następnie upraszczamy to wyrażenie, gdyż 4 razy 1/2 to jest po prostu 2 i mamy taką całkę, czyli taką funkcję w sumie, czyli 1/3 x do trzeciej plus 2x do trzeciej. Normalnie jak się robi coś takiego, to dopisuje się liczbę c. Natomiast nas nie będzie to interesowało w tym momencie, gdyż gdy się liczy całkę oznaczoną, to odejmuje się od siebie dwie granice i to c znika w odejmowaniu. Zatem, jak już wiemy, jak wygląda nasza całeczka, to możemy sobie liczyć granice przy tych dwóch wartościach. Zresztą zaraz narysuję, jak ta funkcja wygląda i pokażę, co liczymy. Czyli 1/3 x do trzeciej plus
2x kwadrat, 4, 2. Wracając do tej funkcji, mam nadzieję, że wiecie, jak sobie ją narysować. Jeżeli nie, to tutaj zapraszam do zapoznania się z rysunkiem. To jest funkcja kwadratowa, która jest w postaci ogólnej. Możemy ją sobie przekształcić na postać kanoniczną, żeby ją narysować, czyli to będzie x plus 2 w nawiasie do kwadratu minus 4. Tak, czyli jest przesunięta o 2 w prawo i 4 w dół. Tu gdzieś ma wierzchołek i wygląda w ten sposób. My liczymy od 2 do 4. Czyli gdzieś tutaj załóżmy jest 2, gdzieś tu jest 4. I mamy do policzenia ten oto segment pod wykresem. Dajmy na chwilkę pauzę. Zastanówmy się nad tym, jak liczyć taką sytuację. Moglibyśmy sobie zamiast tej całki przybliżyć to pole jako serię prostokątów tutaj wewnątrz. Podzielilibyśmy sobie to na prostokąty, takie długie prostokąty. I liczyli jeden za drugim. Ten, potem następny, jeszcze jeden. Dodalibyśmy te wszystkie prostokąty i z pewnym przybliżeniem byśmy mieli pole. Natomiast oczywiście byłoby to nieprawidłowe. Zatem wróćmy do obliczeń naszej całeczki. Liczymy to w ten sposób, że wstawiamy tę 4, a następnie tę 2 w miejsca x'ów i od wartości dla 4 odejmujemy wartość dla 2. Zróbmy to. Czyli 1/3 razy 4 do 3 plus 2 razy 4 do 2 odjąć 1/3 razy 2 do 3 dodać 2 razy 2 do 2. Tu mamy 64 trzecie plus 32. Tu mamy 8 trzecich plus 8. Musimy, aby to prawidłowo odjąć, musimy zapisać to w postaci liczby z mianownikiem 3. Zatem tutaj będziemy mieć 96 plus 64. 96 plus 64 to 163 minus, analogicznie postąpimy tutaj. 8 to 24 trzecie plus 8, 32 trzecie. Równa się, jeżeli od 160 odejmujemy 32, to mamy 128, mianownik pozostaje ten sam i to jest wynik naszego pola. Takie pole reprezentuje ten kształt pod wykresem. Dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie o lajku. Mam nadzieję, że po trochu już rozumiecie, jak liczy się pole pod wykresem krzywych. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmiku.